Krzysiek, Paweł, co wy tu w ogóle gadacie? Będę sobie spisywał jakieś kontrakty. Coś wy zrobicie w sytuacji, kiedy przyjdzie do was inny pracownik i powie, ale to jest w ogóle nie fair. To jest ważne, że nie możemy rozwiązać czegoś, co inni ludzie myślą. Ważna jest transparentność. Pewnie 5 razy w tygodniu chodzą na piwo, ten kolega zarabia 5 razy więcej i dodatkowo jeszcze są jakieś niejasne układy. To też nie jest coś, co jest pisane raz na zawsze od początku do końca. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rekowski. Dzisiaj mamy taki odcinek, powiedzmy konkretny case study z naszej stajni, z naszej pracy. I to jest rzecz, która czasem się pojawia w pytaniach, jak to jest, że my razem ze sobą pracujemy, jak to nam się układa i w jaki sposób kształtujemy tę naszą współpracę właśnie w Nerd Management. Dla tych, którzy nas nie znają aż tak dobrze, ja i Paweł pracujemy w tej samej firmie, pracujemy w eMAG. To jest jedna z największych firm e-commerce w Europie Południowo-Wschodniej. Jesteśmy w Rumunii, właściwie tak znani jak Amazon czy Allegro. Każdy tam kupuje na eMAG-u. Jesteśmy też w Bułgarii, na Węgrzech. I pracujemy tutaj w warszawskim hubie naszej firmy. Ja kieruję tym hubem. Paweł jest team liderem zespołu deweloperskiego. I przez długi czas ta nasza współpraca była, powiedzmy, taka dosyć komfortowa, bo Paweł formalnie raportował do mnie. Natomiast to była tylko taka formalna na papierze relacja, bo Paweł miał swojego szefa w centrali i wszelkie merytoryczne sprawy, HR-owe i jakkolwiek inne, no to tam przychodziły przez tego szefa. Więc świetna relacja, bo pracujemy razem, ale nie jesteśmy aż tak bardzo od siebie zależni, no może w niektórych tam kontekstach. No ale ostatnio trochę się zmieniło. Paweł i jego zespół dołączyli do działu, którym ja kieruję. W związku z tym Paweł zaczął bezpośrednio raportować do mnie. Łączą nas już takie bardzo ścisłe więzy współpracy. No i tu się pojawiło pewne zagadnienie, które nie dla wszystkich było takie istotne, ale akurat dla nas było istotne. To jest to, w jaki sposób będziemy kształtować tę naszą relację. Z jednej strony Nerd Management, ściśle współpracujemy, już kończymy 4. rok współpracy, więc jest tego dużo. Poświęcamy sporo czasu na tę współpracę właśnie w takiej relacji bardzo partnerskiej. Nie jest to jeszcze biznes, ale jednak jest to współpraca zdecydowanie o tym charakterze. No a z drugiej strony mamy taką jednak ściśle hierarchiczną współpracę, gdzie ja jestem szefem, Paweł jest moim podwładnym, no ale oprócz tego mamy zespół. Jest wiele innych osób, które są właśnie w takiej samej pozycji jak Paweł. I co jest istotne, to to, że kiedy zaczynaliśmy tworzyć Nerd Management, od samego początku mieliśmy w głowie, że to jest coś, co jest obok. Nie łączymy tego. Łączymy to z naszą pracą w eMAG tylko i wyłącznie jako, ja się śmieję, poligon doświadczalny, no bo jesteśmy praktykami. My to, o czym mówimy, robimy. Często nagrywamy odcinki, które są inspirowane sytuacjami z życia, które przeżywamy tutaj, które mamy wyzwaniami, które realizujemy razem w tej firmie. Jest właśnie tak, jak Krzysiek mówił, że my wcześniej tworzyliśmy różne działy. Ja budowałem jeden dział, Krzysiek odpowiadał za drugi dział. W tym momencie się połączyliśmy i pracujemy razem, więc mamy cały hub tutaj polski skupiony na jednym obszarze. I to, co jest bardzo istotne, to jest kwestia tego, jak my podchodzimy do siebie, no bo jak się robi rzeczy z ludźmi, których się lubi, no to ciężko później być obiektywnym w sytuacjach, które jednak będą się pojawiać. Czy to awanse, czy to podwyżki, czy to bardziej kary dyscyplinarne, dokładnie, nie? Jakiś wpierdziel, czy takie sytuacje, plany naprawcze i tak dalej. To jest bardzo istotne. I z drugiej strony ważna jest transparentność, no bo teraz sytuacja się zmienia, ponieważ wcześniej ja budowałem ten dział, w którym pracowałem wcześniej tutaj w Polsce, a ty, jak Krzysiek, jednak miałeś kilka zespołów, więc jednocześnie też kilku team liderów, z którymi de facto ja też razem pracowaliśmy, ale to były bardziej spotkania, wymiana wiedzy, ponieważ operacyjnie byłem zaangażowany w zupełnie inne rzeczy. Teraz pracujemy razem, teraz tworzymy jeden zespół.
No i właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, co tam się będziecie przejmować, to nie jest nic nadzwyczajnego, że ludzie w pracy się lubią i nie wiem, chodzą na piwo, robią coś po pracy i nie ma żadnego problemu. Może tak, to nie jest tak, że uważamy, że tutaj jesteśmy najświęci, najmądrzejsi i wszystko powinno być po naszemu, ale jednak jedną z naszych wartości, obaj dzielimy tę wartość, jest transparencja i wykładanie na stół wszelkich tematów, które są problematyczne, czy które trzeba omówić, czy chociażby właśnie definiowanie relacji, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna już w tym kontekście, wiem, że dla Pawła też, ale dla mnie w tym kontekście to jest właśnie traktowanie ludzi fair, traktowanie ich w równy sposób, nie faworyzowanie nikogo, czy nie branie pod uwagę takich jakichś różnych układów w miejscu pracy, jasne kryteria, jasne zasady. No i to jest mega istotne, bo zobaczcie na polityków. Ilu z nas patrzy na to i mówi, kurczę, że jeżeli są koledzy królika, to kolegom królika można wszystko i tutaj dostają to, dostają tamto, a jak my nie jesteśmy tym kolegą królika, no to mamy problem i właśnie o to chodzi. O to nam tutaj chodziło, żeby jak najlepiej ułożyć tą współpracę, żeby ona była z jednej strony dla nas, była otwarta, transparentna i dla innych, żeby uciąć w ogóle wszystkie domysły na zasadzie, bo ten tutaj robią razem coś tam, a to pewnie ma tutaj lepiej albo coś. Wiecie, no jesteśmy ludźmi, każdy tutaj rozkminia sytuację w pracy na swój sposób i jedni podchodzą do tego bardzo politycznie, inni podchodzą do tego bardziej naturalnie, relacyjnie, a inni po prostu chcą robić dobrą robotę, mieć z tego fan i robić fajne rzeczy. I trzeba się może nie tyle co zabezpieczyć, ale jakby uciąć takie dyskusje, nawet zanim one powstaną. To jest też bardzo istotne z punktu widzenia pracy lidera, żeby myśleć właśnie strategicznie na tym, czy te relacje, które macie, są ok, czy właśnie ludzie czują się fair. Jeżeli oni się nie będą czuli fair, to będą się domyślać, a niestety często jest tak, że ludzie zaczynają się domyślać i dopowiadać sobie różnych historii, mimo że one nie mają żadnego umocowania w świecie rzeczywistym. No chyba, że mogą mieć umocowanie. Właśnie, jak widzisz swojego kolegę z waszym wspólnym szefem w odcinku podcastu, że sobie gadają i mają super relacje, no to wtedy można sobie zbudować jakieś domysły. Pewnie 5 razy w tygodniu chodzą na piwo, ten kolega zarabia 5 razy więcej i dodatkowo jeszcze są jakieś niejasne układy. I to jest naturalne, to jest ludzka natura, że sobie dopowiadamy jakichś rzeczy. No właśnie, i teraz przechodząc do tego, co my z tym zrobiliśmy, jak postanowiliśmy rozwiązać ten problem. No, może rozwiązać nie, bo to nie jest tak, że się rozwiąże ten problem. Zresztą to nie jest problem. Tak, no właśnie, to nie jest problem, ale to też nie jest tak, że to jest ważne, że nie możemy rozwiązać czegoś, co inni ludzie myślą. Możemy tylko zrobić wszystko, żeby pokazać, co jest dla nas ważne, co jesteśmy i deklarujemy. I co my zrobiliśmy, to przygotowaliśmy sobie taki kontrakt współpracy. Coś, co polecamy w ogóle, już tak abstrahując od naszej relacji w pracy, ale jeżeli na przykład robicie z kimś jakiś biznes, czy jakąś spółkę, jakąś wspólną inicjatywę, to właśnie taki kontrakt współpracy dobrze sobie spisać o tym, co będzie teraz, co będzie w przyszłości. I my w tym kontrakcie sobie zdefiniowaliśmy różne rzeczy, które są dla nas istotne, zarówno w kontekście nerd management, jak i w kontekście naszej pracy. I zaczynając od takich bardzo prostych tematów, chociażby teraz nagrywamy, jak widzicie, w pięknym biurze firmy EMAG. Jest 11:45, dzień powszedni, dzień roboczy, no czyli robimy to formalnie w godzinach pracy. I ktoś przechodząc tutaj mógłby stwierdzić, no to nieźle, widać chłopaki balują za firmowe pieniądze. Ale wcale nie, bo używamy do tego prywatnego sprzętu, a te godzinki, które teraz tutaj zużyjemy, będziemy musieli dzisiaj odrobić. To jest tak, jakbyśmy sobie wyszli na prywatne spotkanie czy do lekarza. I to jest na przykład jedna z takich zasad. Mamy ustalone zasady, na jakich zasadach jeździmy na konferencje. No bo znowu, firma nasza opłaca pracownikom konferencje, przejazdy, no ale z drugiej strony my czasami jesteśmy zapraszani na różne konferencje i wtedy organizatorzy opłacają. Niektóre są mniej tematycznie związane z naszą pracą, niektóre bardziej. Więc też ustaliliśmy, jakie to są zasady, żeby nie było tutaj jakichś niejasności. I mamy właśnie sporo takich zasad w kontekście nerd management. Ale z drugiej strony też zdefiniowaliśmy właśnie nasze relacje w pracy. No bo normalnie relacje w pracy mamy zdefiniowane by default, ale tutaj mamy pewne aspekty, które przynajmniej dla mnie osobiście jako przełożonego uważam, że nakładają jakieś takie dodatkowe, powiedzmy, zobowiązania co do transparencji, co do sprawozdawczości, czy do audytu tych decyzji, które ja podejmuję, które w innym przypadku mogłyby być uznane za transparentne. No bo wiadomo, że jeżeli
komuś dajemy podwyżkę, czy ma program napraw, czy bonus, czy cokolwiek innego, no to normalnie to nie jest tak, że omawiamy z tym zespołem, więc teraz też nie jest tak oczywiście, że będę tutaj Pawła podwyżki omawiał z całym zespołem, ale jednak ustaliliśmy jakieś zasady audytowe, które biorą pod uwagę HR-y, czy naszych przełożonych, które pozwalają zapewnić taką transparencję, że pewne decyzje, które ja będę podejmował, są w jakiś sposób audytowane. Czy też każdy z członków zespołu może też poprosić o audyt jakiejś konkretnej rzeczy. I to zapewnia pewnego rodzaju transparencję. Nadal to jeszcze jest deklaracja, ale taka deklaracja, do której ja się zobowiązuję, Paweł, nasi przełożoni i HR-y w naszej firmie, która powoduje, że mam nadzieję, że nakłada taką o wiele większą transparencję na tę naszą współpracę. I to jest bardzo dobra rzecz, która nie odciąża, bo wiem, że to jest wszystko przezroczyste. Każdy w tym momencie też wie, że wszyscy tutaj, którzy w tym momencie pracujemy razem z Krzyśkiem, jesteśmy traktowani na dokładnie tych samych zasadach i to wszystko ma ręce i nogi i mamy audyt i z góry, i z boku. Więc z jednej i z drugiej strony nie ma tutaj miejsca na to, że tutaj jestem kolega Królika, nagraliśmy już razem tam 140 odcinków jakiegoś podcastu i tu sobie po godzinach lubiemy. To, co ty powiedziałeś właśnie jeszcze odnośnie tych godzin, to jest coś, co realizujemy, pilnujemy tego bardzo mocno, liczymy ile czasu nam idzie na pracę w EMAK, ile idzie nam w Nerd Management, planujemy sobie kalendarze, jesteśmy zboczeni na punkcie planowania kalendarzy, zresztą odcinek o kalendarzach też podlinkujemy w notatkach do tego odcinka, dlatego na przykład wiedząc, że będziemy dzisiaj nagrywać, ja już jestem w biurze od godziny chyba 6:30, właśnie po to, żeby później nie siedzieć do południa, a Krzysiek będzie siedział po południu, bo on woli siedzieć dłużej, ja wolę wcześniej rano wstać. O tym też mówiliśmy w odcinku, czy lider musi wstawać rano, więc sobie też zobaczcie, jak to jest. I w ten sposób organizujemy sobie życie, pracę, tak żeby ciągnąć pracę, razem robić świetną robotę i też realizować program Nerd Management, żeby dostarczać Wam wartość. No właśnie, ale takie kontrakty podpisujemy przeważnie w dobrych czasach, ale one są też na czasy złe, prawda? Przede wszystkim na złe czasy. Tak, przede wszystkim, ponieważ musicie uwzględnić tam rzeczy, które są istotne z perspektywy. Coś wy zrobicie w sytuacji, kiedy przyjdzie do was inny pracownik i powie: ale to jest w ogóle nie fair, nie? Ja też chcę podwyżkę, bo ten dostał, a ten dostał dlatego, bo tutaj robicie razem coś. Musicie uwzględnić różne rzeczy w tym kontrakcie. Im bardziej on jest szczegółowy i taki przewidujący, tym lepiej dla was, bo kiedy przyjdą te jakieś problemy, czy właśnie te gorsze czasy, się pokłócicie, nie dogadacie się, zaczną się jakieś zgrzyty, to wtedy ten kontrakt definiuje warunki współpracy, definiuje to, w jaki sposób będziecie razem działać i co ważne, to też nie jest coś, co jest pisane raz na zawsze, od początku do końca. To jest kontrakt, który zakładacie od początku i on powinien wręcz ewoluować w trakcie. Jeżeli zobaczycie, że są jakieś sytuacje sporne, że na przykład na początku nie uwzględniliście czegoś, a jest to istotne z perspektywy waszej współpracy, żeby to miało ręce i nogi, to jest coś, co w tym momencie, kiedy to do was dojdzie, że tego tam brakuje, trzeba ustalić, spisać, zatwierdzić, podpisać i tam mieć spisane. Także to nie jest rzecz, którą robicie raz na wieki. Może tak być, jeżeli będzie super i nie będzie żadnych problemów, ale kiedy będą te problemy się pojawiać, a nie są uwzględnione, powinniście sobie jak najszybciej też ten kontrakt rozszerzyć, uwzględnić i on powinien zawierać właśnie i w jaki sposób też będziecie reagować na różne sytuacje. Co zrobicie w sytuacji, kiedy pojawi się dany problem, a najlepiej, żeby ten kontrakt był właśnie konstruowany w taki sposób, aby do nich nie dopuszczać, właśnie ucinać je, zanim one się jeszcze pojawią, więc jeżeli macie taką sytuację, że spisanie formalnych relacji Wam się przyda, to w jaki sposób współpracujecie, w jaki sposób oceniacie swoją pracę, w jaki sposób dajecie sobie feedback, w jaki sposób łączycie kilka rzeczy, ponieważ to jest chyba najważniejsza rzecz. Wtedy jest dużo łatwiej i też to daje taką spokojną głowę, że możecie funkcjonować, pracować, macie to ustalone i możecie jechać do przodu. No i co jest ważne, to żeby to powinno być publiczne, w jakimś zakresie oczywiście. U nas ten kontrakt, wszyscy członkowie naszego zespołu, czyli inni team liderzy, mają dostęp do kontraktu, HR-y, moja szefowa, więc jest to coś, co jest w jakimś gronie osób zainteresowanych, publiczne. No i teraz oczywiście Wy również wiecie wszystko, co w tym jest. No dobra, ale możecie powiedzieć: Krzysiek, Paweł, co wy tu w ogóle gadacie? Będę sobie spisywał jakieś kontrakty, jak mam się do kogoś odzywać, w jaki sposób mam relacje kształtować. Co to w ogóle za absurdalny pomysł i chyba na głowę upadliście. No i teraz właśnie pytanie, kiedy warto to zrobić? Moim zdaniem warto sobie właśnie taki kontrakt relacji sformułować w takiej sytuacji, kiedy pojawią się Wam takie myśli:
Czy ja na pewno fair postępuję? Czy nie jest tak, że kogoś mogę faworyzować? Albo kiedy dotrą Was do jakieś sygnały, że ktoś może sobie pomyśleć, no tutaj widzę, że się bardzo lubicie, a inni nie mają takiej relacji. Albo kiedy wykraczacie poza normalną relację, no bo u nas ze wszystkimi osobami mamy taką samą służbową relację, ale nerd management to jest coś jednak takiego nadzwyczajnego. To nie jest tak, że każdy ma podcast ze swoim szefem. Więc w każdym momencie, moim zdaniem, kiedy ta relacja wykracza poza coś takiego normalnego. Dobra, nie będziemy wchodzić tu w jakieś relacje damsko-męskie. Zatrzymajmy się tylko, bo tutaj ciężko mi jakiś porad udzielić, ale w takiej sytuacji właśnie, kiedy zawodowo robimy coś takiego innego, coś nadzwyczajnego w tym sensie, no to warto się zastanowić, czy powinniśmy tutaj to zdefiniować. Zwłaszcza jeżeli wchodzi taki komponent, tak jak wspomnieliśmy, robienia wspólnie interesów, no powiedzmy, jesteśmy na razie non-profit, ale takiego właśnie wspólnego przedsięwzięcia, które jest pozapracowe. Podsumowując, jeżeli macie bardziej złożone relacje ze swoimi pracownikami lub ze swoim szefem, lub nawet szefem swojego szefa, to zadbajcie o to, aby te relacje były transparentne, żebyście mieli spisany kontrakt, żeby nie było tego konfliktu interesów w firmie, żeby nie było sytuacji, że ktoś będzie tutaj Was oceniał, narzekał, czy generował wręcz jakieś plotki, czy krzywe sytuacje, że Ty masz lepiej niż Twój kolega, koleżanka, który robi to samo na tym samym stanowisku, bo Ty jesteś kolegą królika, a ona nie. Zadbaj o to, przygotuj taki kontrakt na sytuację, kiedy dane problemy mogą wystąpić. Niech to będzie publiczne, transparentne, publiczne, tak jak Krzysiek powiedział. W tym zakresie osób, które są tym zainteresowane, nie musicie tym tapetować biura, czy wieszać w ubikacji na ścianie, czy na tablicy ogłoszeń. Ważne, żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane o tym wiedziały, żeby to było podpisane, spisane i też pracujcie na tym, żeby jeżeli pojawia się coś, czego nie uwzględniliście wcześniej, żeby jak najwcześniej określić sobie zasady reagowania w danych sytuacjach, które się pojawiają, do tego, żebyście mogli razem dobrze współpracować i tego Wam chyba najbardziej życzę, żebyście mieli dobrego szefa, dobrych pracowników, żeby Wam się pracowało razem świetnie, żebyście mogli razem robić świetnie rzeczy, a nie żebyście musieli się zmagać z sytuacjami, kiedy ktoś będzie chodził za Wami i mówił, a bo Ty to jesteś tu kolega królika. Chyba że ten odcinek dał Ci do myślenia, że coś jest nie tak z Waszą relacją, że faworyzujesz jakąś konkretną osobę, no to poważnie się nad tym zastanów. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapisujcie się do newslettera na nerd.management/newsletter. Tam będziemy dostarczać Wam co 2 tygodnie z małym wyjątkiem, ponieważ już za chwilę zaczynamy długą przerwę. Jedziemy na wakacje. Także przez wakacje nas nie ma. To jest nasza tradycja, że w wakacje odpoczywamy. Wy też odpocznijcie. Ale zanim to, jeszcze odcinki się pojawią, więc bądźcie z nami, zapisujcie się na ten newsletter i czekajcie na kolejny odcinek co drugi wtorek o 8:00. Cześć! Cześć!